Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękujemy za obecność na dzisiejszym webinarze. Będzie to webinar poświęcony otwieraniu klas z biznesem i zarządzaniem rozszerzonym. Ja nazywam się Antoni Łukasik, reprezentuję zespół koordynujący reformę wdrożenia nowego przedmiotu i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. 2 dni temu mieliśmy okazję spotkać się z częścią z Państwa na webinarze, który był poświęcony podstawie programowej. Nagranie z tego webinaru jest dostępne na stronie gov.pl/biz. Wszystkich tych, którzy nie mogli dotrzeć na tamto spotkanie, serdecznie zachęcamy do tego, żeby odtworzyć to spotkanie. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor Tomasz Rachwał, który był tak naprawdę współprzewodniczącym zespołu przygotowującego tą podstawę programową do biznesu i zarządzania. Był również jednym z autorów poprzednich podstaw, więc powiedzmy jest tu figurą pewnie Państwu doskonale znaną. I dzisiaj będziemy koncentrować się na zagadnieniu tego, jak wdrażać biznes i zarządzanie w kwestii klas rozszerzonych. Na początek kilka takich bardzo podstawowych informacji. BIS zastąpi podstawę przedsiębiorczości już od września 2023 roku, za kilka miesięcy, na poziomie podstawowym oraz będzie również nowym przedmiotem na poziomie rozszerzonym. I pierwszy rocznik, który ukończy taki cykl nauczania BIS-u, będzie miał okazję zdawać maturę w roku 2027. Będzie to matura, która będzie zawierała komponenty pracy zespołowej. Jesteśmy na etapie finalizowania prac eksperckich. Już wkrótce będziemy mogli się z Państwem podzielić dokładnymi informacjami w tym zakresie. Bardzo istotną taką praktyczną informacją jest to, że nauczyciele, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania podstaw przedsiębiorczości, będą mogli uczyć nowego przedmiotu BIS bez konieczności dodatkowego certyfikowania czy studiów kwalifikacyjnych. Z naszej strony dzisiaj takim głównym tematem przewodnim są właśnie te klasy rozszerzone, co oczywiście ma duży związek z maturą z biznesu i zarządzania. Cały proces reformy i wdrożenia nowego przedmiotu jest realizowany ze ścisłą koordynacją i współpracą z uczelniami ekonomicznymi, tak żeby dopasować do ich potrzeb i oczekiwań, jak taki egzamin maturalny mógłby z biznesu i zarządzania wyglądać. Docelowo dążymy wspólnie do tego, żeby matura BIS była taką podstawą rekrutacji na kierunki ekonomiczne. Już dziś wiele uczelni deklaruje takie chęci. Dążymy, żeby w przyszłości stało się to takim zwyczajem już powszechnie obowiązującym. Z tego też względu zachęcamy Państwa do tego, żeby takie klasy z rozszerzonym biznesem i zarządzaniem otwierać. Myślę, że będzie to bardzo dobra sprawa, jeżeli chodzi o rozszerzanie kompetencji przyszłości, ale również pragmatyczne kwestie związane po prostu z kontynuowaniem nauki i edukacji w uczelniach ekonomicznych. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o słowa wstępu. Oddaję głos naszemu ekspertowi, profesorowi Tomaszowi Rachwałowi, który w szczegółach opowie Państwu o tym, z czym wiążą się kwestie z rozszerzonym biznesem i zarządzaniem. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Proszę Państwa, bardzo jest mi miło, że mogę się z Państwem spotkać. Rzeczywiście, tak jak tutaj już było to powiedziane, w czasie dzisiejszego spotkania chcemy się skoncentrować na tych kwestiach, które są ważne dla Państwa dyrektorów, wicedyrektorów szkół, dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły, w szczególności samorządów, no i tych nauczycieli, którzy w jakimś stopniu uczestniczą w przygotowywaniu tej oferty klas w szkołach, realizacji rozszerzeń. Troszeczkę powiem oczywiście o genezie zmian i o takich ogólnych prawidłowościach, natomiast nie będziemy się koncentrować już na samej podstawie programowej, bo tak jak już tutaj pan Antoni powiedział, było to przedstawione na tym webinarze, który odbył się 20 lutego, także zachęcamy po szczegóły do zaglądnięcia do nagrania z tego webinaru. Proszę Państwa, kiedy mówimy o biznesie i zarządzaniu, mówimy o nowym przedmiocie, który, jak już tutaj było powiedziane, zastępuje właśnie podstawy przedsiębiorczości. Oczywiście zastępuje w nowych pierwszych klasach, co trzeba tutaj wyraźnie podkreślić. Natomiast
Proszę Państwa, jaka była geneza powołania tego przedmiotu, geneza reformy podstaw przedsiębiorczości? Oczywiście, proszę Państwa, tutaj nie czas i miejsce, aby jakoś szczegółowo się rozwodzić nad tymi wszystkimi pracami. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że one się rozpoczęły już na początku 2022 roku. Pomysł właśnie, jaki wypłynął z Centrum GovTech, z Ministerstwa Edukacji i Nauki, był taki, aby właśnie rozszerzyć przedmioty podstawy przedsiębiorczości, tak aby umożliwić wprowadzenie go na maturę. To jak Państwo wiedzą doskonale, był postulat już taki od lat przekazywany do różnych ministrów edukacji, w zasadzie od początku wdrażania tego przedmiotu, a tu już mamy 20 lat od roku 2002-2003. Jak Państwo pamiętają, zapewne ten przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest obecny w polskich szkołach jako przedmiot kształcenia ogólnego. Pracę także nad zmianą jego nazwy na biznes i zarządzanie i oczywiście nad zmianami dotychczasowych treści i celów kształcenia w zakresie podstawowym. Oczywiście wprowadzenie zakresu rozszerzonego wiąże się także z tym, że trzeba dostosować to, co jest na poziomie podstawowym. W ramach tych prac dokonano diagnozy dotychczasowego kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzono szerokie wstępne konsultacje projektu. One oparte były przede wszystkim na badaniach nauczycieli, ponad 2000 nauczycieli, badaniach uczniów, prawie 1200 uczniów. Tutaj Państwo widzą taki schemat właśnie tego procesu konsultacji, w zasadzie moglibyśmy powiedzieć prekonsultacji, konsultacji wstępnych, jaki był realizowany w tamtym czasie. Też różnego typu spotkania, pisemne rekomendacje, ale właśnie spotkania konsultacyjne z różnymi osobami, które czują się interesariuszami procesu edukacji ekonomicznej, procesu kształcenia w tym zakresie. Pojawił się w związku z tym raport, którego okładkę Państwo tutaj widzą, Biznes i zarządzanie, reforma podstaw przedsiębiorczości, który Państwo tutaj bez problemu mogą znaleźć na stronie tej dotyczącej BIZ-u, stronie rządowej. Adres będzie Państwu podany, zresztą już było o tym wspomniane. W efekcie opracowano nową podstawę programową biznesu i zarządzania, która została poddana w czwartym kwartale zeszłego roku konsultacjom publicznym jako oficjalny projekt, czyli to już była druga faza konsultacji, już konkretnie oficjalnych konsultacji publicznych nad projektem podstawy programowej. I aktualną sytuację prawną mamy taką, że mamy już podpisane rozporządzenia ministra edukacji i nauki. Mówię rozporządzenia, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia z 3 rozporządzeniami, stąd 3 pozycje w dzienniku ustaw, dlatego że podstawa programowa dla liceum i technikum jest osobno, a szkół branżowych pierwszego stopnia razem ze szkołami podstawowymi jest to drugi dokument, stąd tutaj była nowelizacja 2 rozporządzeń ówczesnego ministra edukacji narodowej, obecnie ministra edukacji i nauki, oraz trzecie, bardzo ważne z punktu widzenia dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły, to rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych, które nam wprowadza tutaj te tak zwane siatki godzin, czyli określa liczbę godzin, jakie możemy przeznaczyć na realizację tego przedmiotu. Mają to Państwo w postaci komunikatu na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tam oczywiście także linki do właśnie tych poszczególnych rozporządzeń wraz z załącznikami. Co one powodują? Generalnie zakładają one wprowadzenie biznesu i zarządzania w miejsce podstaw przedsiębiorczości od najbliższego roku szkolnego, zarówno w zakresie podstawowym, jak i w zakresie rozszerzonym, który umożliwia zdawanie go na maturze, jak już przed chwilą Pan Antoni wspomniał. Zatem mamy już formalną podstawę do wprowadzenia od września 2023 roku klas biznesowych z zakresem rozszerzonym właśnie biznesu i zarządzania, umożliwiającym przygotowanie uczniów do matury z BIS, i stąd właśnie to nasze dzisiejsze spotkanie.
Proszę Państwa, powiedzmy tak króciutko o zmianach w tej podstawie programowej, co też z punktu widzenia także Państwa dyrektorów czy organów prowadzących jest tutaj, myślę, dosyć istotne. Tak jak powiedziałem, nie będę zagłębiał się w szczegóły, ponieważ tutaj omówił to pan dyrektor Bartosz Majewski z Szkoły Głównej Handlowej szczegółowo podczas webinaru, który był 20 lutego. No proszę Państwa, tutaj trzeba powiedzieć wprost, że ta nowa podstawa programowa nie zrywa całkowicie z dotychczasowym modelem kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, który jest realizowany jeszcze obecnie w ramach podstaw przedsiębiorczości. To ma swoje pewne konsekwencje w zakresie chociażby uprawnień nauczycieli, o których dzisiaj jeszcze będziemy mówić. Generalnie zachowano treści dotyczące gospodarki rynkowej, finansów, rynku pracy i przedsiębiorstwa. Czyli proszę Państwa, no nadal biznes zarządzanie będzie pełnił tą rolę takiego właśnie szerokiego przedmiotu edukacji ekonomicznej czy edukacji w zakresie przedsiębiorczości, jak moglibyśmy powiedzieć. Nastąpiło pewne przesunięcie treści makroekonomicznych w kierunku zakresu rozszerzonego. To było zgodne z tymi badaniami i postulatami, które wynikły w trakcie przygotowywania raportu, prowadzenia konsultacji w tej początkowej fazie na początku 2022 roku. Nastąpiło przesunięcie treści związanych z rynkiem finansowym do zakresu rozszerzonego, natomiast rozwinięte zostały treści z zakresu finansów osobistych w zakresie podstawowym, co również wynika właśnie z tych zebranych opinii i postulatów przekazywanych przed pracami nad podstawą programową. Jest położony większy nacisk na kompetencje miękkie, szczególnie tak zwane kompetencje 4K w zakresie komunikacji, krytycznego myślenia, kooperacji, kreatywności. Pojawiają się też nowe treści kształcenia w dotychczas realizowanych działach. Także jak popatrzymy na same nazwy działów, to być może nam się wydawać, że te zmiany nie są takie duże, ale no musimy brać pod uwagę, że w obrębie każdego działu mamy zapisane szczegółowo treści nauczania i tak zwane wymagania szczegółowe i tam pojawiają się pewne nowe elementy, na przykład w zakresie podstawowym w dziale finanse osobiste pojawiają się postawy wobec pieniędzy, pojawia się też zarządzanie czasem, myślenie kreatywne, myślenie projektowe. W zakresie rozszerzonym, chociażby problematyka ryzyka kursowego, spraw gospodarczych europejskich, globalnych, modelowania biznesu. To są te elementy, które zostały wprowadzone w obrębie istniejących już działów. No oczywiście mamy też nowy dział, jest to przygotowanie do planowania realizacji projektów i zarządzania nimi. Ten dział właśnie nazywa się zarządzanie projektami. Jest to zupełnie nowy dział podstawy programowej w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym. Wynika to z tego, że właśnie w trakcie tych prac wstępnych zdiagnozowano brak takiego szerszego przygotowania do realizacji projektów w szkołach, że ta praca projektowa obecnie jest bardzo ważna. W zasadzie wszystko, co robimy gdzieś zespołowo w przedsiębiorstwach, w instytucjach, a nawet w domu, to są, można powiedzieć, projekty. Stąd konieczne jest przygotowanie właśnie uczniów do ich realizacji. Ten dział jest też ważny, ponieważ ta nowa koncepcja przedmiotu biznes i zarządzanie zakłada, że będą oni realizowali maturalny projekt biznesowy lub społeczny w ramach zakresu rozszerzonego, więc jest to bardzo ważny dział, bo przygotowuje tych uczniów do jego realizacji, ale także do realizacji mniejszych projektów w ramach zakresu podstawowego, bo tutaj chcemy zachęcać już uczniów, żeby tą metodą projektową podchodzili do pracy niezależnie od tego, czy będą zdawali maturę z biznesu i zarządzania, czy nie. To może dotyczyć też jakichś drobnych projektów realizowanych w szkole, chociażby jakiegoś wyjazdu jedno- czy kilkudniowego, czy jakiejś dyskoteki, czy może jakiejś organizacji jakiegoś balu charytatywnego, czy jakiejś wystawy zdjęć z wakacji. To mogą być różnego typu projekty, których przecież nie zawsze je tak nazywamy, ale pełno mamy w szkołach. Stąd myślę, że to będzie bardzo cenne także z punktu widzenia organizacji szkoły, zarządzania szkołą, że po prostu uczniowie będą traktowali to jako zupełnie
zupełną normalność, będą wiedzieli, jak takie projekty się realizuje, w związku z tym będą mieli podzielić chociażby pracę, stworzyć harmonogram, zaplanować to, wiedzieć, co to znaczy osiągać jakieś określone kroki milowe, przygotować jakieś sprawozdanie i tak dalej, więc myślę, że wszystkim nam, nie tylko nauczycielom biznesu i zarządzania, będzie się po prostu łatwiej z takimi uczniami pracowało i też to może spowodować, że szkoła będzie mogła realizować jakieś bardziej ambitne projekty o takim szerszym oddziaływaniu, nawet pozaszkolnym, którymi będzie się mogła po prostu w swoim środowisku lokalnym pochwalić, czy projekty chociażby na rzecz jednostki samorządowej, która tą szkołę prowadzi, czy innego organu prowadzącego szkołę. Proszę Państwa, z tym, co tutaj powiedziałem, wiąże się ważna kwestia uznania kwalifikacji nauczycieli podstaw przedsiębiorczości do nauczania biznesu i zarządzania. Jak już tutaj było wspomniane, te kwalifikacje oczywiście będą uznawane. Ściślej mówiąc, będą ją Państwo dyrektorzy uznawać, bo jak wiemy doskonale, decyduje o kwalifikacjach nauczyciela dyrektor danej szkoły. Tutaj jednak nie ma wątpliwości, że ponieważ podstawa programowa biznesu i zarządzania bazuje na dotychczasowych treściach nauczania podstaw przedsiębiorczości, no stąd te kwalifikacje nauczycieli przedsiębiorczości do nauczania BIZ-u należy uznać. Zostało to zresztą zaznaczone wyraźnie w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki, tam gdzie jest mowa właśnie o podpisaniu tych nowych rozporządzeń. Tutaj mają Państwo cytat dosłowny, że z uwagi na fakt, że proponowane treści nauczania przedmiotu biznes zarządzania obejmują zagadnienia ujęte dotychczas w podstawie programowej przedmiotu podstaw przedsiębiorczości, czyli właśnie kształcenie kompetencji przedsiębiorczych, zarządzanie projektami, funkcjonowanie gospodarki rynkowej, finansów osobistych, rynku finansowego, rynku pracy, funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zarządzanie nim, planowanie swojego biznesu, to nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości będą mogli uczyć nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Także sprawa też jest tutaj łatwa, no bo oczywiście trudno by było mówić o przygotowaniu w tak krótkim czasie nowych nauczycieli zupełnie do tego przedmiotu, ale tutaj nie ma problemu, bo przecież ci nauczyciele są na co dzień w Państwa szkołach obecni. Natomiast w przypadku nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach zawodowych, no tutaj oczywiście decyduje dyrektor szkoły na podstawie rozporządzenia jeszcze ministra edukacji narodowej z 1 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Ono oczywiście było później nowelizowane, ale akurat w tym zakresie, który nas interesuje, to tutaj nie zaszły jakieś wielkie zmiany. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że nie ma centralnego uznawania kwalifikacji, tak? Minister Edukacji Narodowej, obecnie Edukacji i Nauki ustala tylko wymagania, ale nie rozstrzyga takich indywidualnych spraw kwalifikacyjnych, bo to należy do organu zatrudniającego, a więc osobą, która jest upoważniona do decydowania o kwalifikacjach nauczyciela, jest więc dyrektor danej szkoły. My oczywiście tutaj, proszę Państwa, jeśli mogę coś tylko podpowiedzieć, no to wydaje mi się, że nauczyciele właśnie przedmiotów ekonomicznych, którzy realizują różnego typu przedmioty w technikach, nie tylko w zawodzie technik ekonomista, czy jakiejś technik agrobiznesu, ale wielu. Przecież mamy takie przedmioty jak właśnie podstawy ekonomii, chociażby zarządzania, czy prowadzenia własnego biznesu, też finanse i rachunkowość, bardzo często jest w zależności od zawodu oczywiście. Ci nauczyciele najczęściej kończyli studia ekonomiczne i wydaje mi się, że zgodnie z tym rozporządzeniem ministra w sprawie szczegółowych kwalifikacji, jeśli ich program studiów oczywiście odpowiada zakresowi treściowemu nowego przedmiotu, czyli podstawy programowej biznesu i zarządzania, to oczywiście nie ma powodów, żebyście Państwo dyrektorzy nie uznawali tutaj tych kwalifikacji. Ci nauczyciele też bardzo często są tak już dosyć praktycznie przygotowani, mają często doświadczenie biznesowe, jak wskazują te badania, które pojawiły się w raporcie, bo 1/4 nauczycieli przedsiębiorczości to mniej więcej to są nauczyciele także przedmiotów ekonomicznych i jak wyszło z tych badań, też około 1/4 właśnie prowadzi lub prowadziła swoje własne biznesy. Także wydaje mi się, że mamy tutaj przynajmniej na początku dosyć dobrze przygotowaną kadrę do prowadzenia tego nowego przedmiotu,
przedmiotu, aczkolwiek no, na pewno będą potrzebne pewne szkolenia i kształcenie nowej kadry, ale o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Proszę Państwa, w warunkach realizacji podstawy programowej, co jest też ważne z punktu widzenia, myślę, Państwa dyrektorów, zapisano pewne szczególne warunki, no przede wszystkim konieczność położenia większego nacisku na pracę projektową, a więc na realizację i później też prezentację na forum klasy projektu biznesowego lub społecznego. To zostało zapisane, że na to należy przeznaczyć minimum 20% czasu, który jest przeznaczony na realizację zakresu rozszerzonego, ale także na realizację innych zadań metodą projektową. Nie ma co ukrywać, że ta realizacja projektów może stanowić pewne wyzwanie dla nauczycieli i uczniów, dlatego no, konieczne jest tutaj wsparcie Państwa dyrektorów w tym zakresie zgodnie z podstawą programową biznesu i zarządzania. No, oprócz tego położono nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie pracy zespołowej, wykorzystania studiów przypadków, a więc case study, stosowania nowoczesnych metod nauczania, aktywizujących, w tym no, wizyt w przedsiębiorstwach, zaproszenie praktyków życia gospodarczego na lekcje, wykorzystanie symulacji inwestycyjnych i biznesowych czy elementy grywalizacji. O ile oczywiście wykorzystanie studiów przypadków, no to nie jest problemem dla nauczycieli, to jest kwestia tylko zastosowania no, pewnej metody i tutaj nie stanowi to pewnie jakiegoś dużego problemu. To o tyle ta współpraca z otoczeniem zewnętrznym, z zapraszaniem praktyków życia gospodarczego, no myślę tutaj w dużej mierze jest też związana z pewnymi warunkami, jakie tworzy szkoła. Też jeśli chodzi o pewne symulacje inwestycyjne, biznesowe, tutaj no myślę, że część z nich jest w tej postaci elektronicznej, konkretnego oprogramowania i tutaj warto by zadbać, żeby do tego był dostęp, czy jakieś elementy grywalizacji. To oczywiście mogą być gry jakieś tradycyjne, ale też no, jeśli to będą gry elektroniczne, to jest ważne chociażby no, dostęp do komputerów, czy do pracowni komputerowej, stąd no, konieczna jest taka życzliwość Państwa dyrektorów, jeśli chodzi o te sprawy związane z organizacją tego przedmiotu biznes i zarządzanie, bo nie zawsze to będą takie typowe, tradycyjne lekcje jak z innych przedmiotów. Analiza rzeczywistych doświadczeń firm polskich i zagranicznych. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, pozyskiwania, przetwarzania analizy danych gospodarczych z różnych źródeł, prowadzenia prostych badań rynkowych z uwzględnieniem wizyt w przedsiębiorstwach, wywiadów z potencjalnymi odbiorcami, przedsiębiorcami i klientami. Czy tu się zakłada, no tak jak chociażby przy realizacji lekcji geografii, tak, to trochę wyjście w teren, prowadzenie pewnych rozmów, badań, wywiadów i tak dalej. Także tutaj też jest ważna życzliwość Państwa dyrektorów w tym zakresie. No i wykorzystanie w procesie kształcenia materiałów edukacyjnych, które będą oparte na nowych technologiach, narzędziach cyfrowych. No wiemy, że ta szkoła staje się, no co wymusza oczywiście obecna sytuacja, w końcu jesteśmy w fazie informacyjnej rozwoju cywilizacyjnego, wymusza właśnie korzystanie z tych narzędzi cyfrowych, to jest coś normalnego, a dla naszych uczniów w związku z tym no nie możemy oczywiście tego nie dostrzegać i nie możemy przed tym uciekać, stąd no ważne jest, żeby tutaj umożliwić nauczycielom wykorzystanie tych właśnie materiałów. Oczywiście tu ze strony ministerstwa jest obiecane wsparcie w tym zakresie, też różnego typu instytucje, nie tylko rządowe, ale też samorządowe, ale instytucje pozarządowe, myślę, że będą przygotowały też różnego typu narzędzia, projekty edukacyjne, które będą ułatwiały właśnie wdrażanie tego nowego przedmiotu. Tak jak powiedziałem, może to wszystko stanowić pewne wyzwanie dla nauczycieli i uczniów, szczególnie realizacja projektów, tego dużego projektu biznesowego lub społecznego, dlatego to wsparcie właśnie Państwa dyrektorów w tym zakresie jest no, bardzo cenne. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o maturę z biznesu i zarządzania, to tutaj oczywiście no, nowa podstawa programowa w zakresie rozszerzonym no, jest między innymi po to, tak żeby umożliwić zdawanie biznesu i zarządzania na maturze. Pierwszy ten rocznik matury będzie w 2027 roku w liceach, no a rok później
w technikach. Jakie są ogólne założenia tej matury z biznesu i zarządzania? No przede wszystkim będzie to oczywiście przedmiot dobrowolny, tak, dodatkowy, czyli według wyboru uczniów, to tak jak każdy inny, jak geografia, wiedza o społeczeństwie czy biologia. Większy nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności, na przykład rozwiązywanie studiów przypadków. No i też tutaj według tego wstępnego projektu zakłada się uwzględnienie w ocenie maturalnej realizacji zespołowego projektu. Tutaj oczywiście szczegóły będą opracowywane w zespole, to już oczywiście Centralna Komisja Egzaminacyjna jest za to odpowiedzialna, będą spublikowane informatory. Natomiast no, już mamy tutaj najważniejszą rzecz, czyli podstawę programową. Wiemy doskonale, że no, obecne założenia prawne są takie, że matura oczywiście może obejmować tylko i wyłącznie te treści, które są zawarte w podstawie programowej, więc ten dokument, czyli podstawę programową biznesu i zarządzania w zakresie rozszerzonym już mamy, stąd no, wiemy, jakie wymagania treściowe będą zawarte. Natomiast oczywiście no, gdzieś tam jakieś przykładowe arkusze, tak informator będą w okresie późniejszym. No i proszę Państwa, to co jest tutaj, myślę, bardzo istotne dla Państwa dyrektorów, którzy no, przygotowują się już do organizacji nowego roku szkolnego, to jak został biznes i zarządzanie, jak został ten nowy przedmiot umiejscowiony w nowych ramowych planach nauczania. No bo to jest ten dokument, to rozporządzenie, które dla dyrektorów jest najważniejsze, szczególnie jeśli nie uczą podstaw przedsiębiorczości, to myślę nawet, że ważniejsze od samych zapisów podstawy programowej. Dotychczas, jak doskonale wiemy, podstawy przedsiębiorczości były realizowane po 1 godzinie tygodniowo w 2. i 3. klasie liceum i technikum oraz 2 godziny tygodniowo w szkole branżowej 1. stopnia w 1. klasie. Natomiast w świetle nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania od września 2023 roku dotychczasowi uczniowie liceum i technikum realizują podstawy przedsiębiorczości w starej formule, czyli po prostu w 2. i 3. klasie, tak jak dotychczas, oczywiście według starej podstawy programowej. Tutaj co prawda Państwo mają w rozporządzeniu zapisane, że wchodzi w życie po 14 dniach, ale oczywiście trzeba doczytać te punkty, które są wyżej. Tam jest to wyraźnie zapisane, że obowiązuje nowych uczniów, a ci, którzy są zrekrutowani przed 1 września 2023 roku i rozpoczęli kształcenie przed tym właśnie 1 września, czyli aktualni pierwszoklasiści, no w przyszłym roku drugoklasiści, będą realizować po staremu podstawy przedsiębiorczości. Ten zapis tutaj wynika z uwarunkowań prawnych, żeby można było prowadzić pracę, dopuszczać podręczniki, też żeby Państwo mogli przygotować arkusze organizacyjne, tak, i te szkolne plany nauczania, no i wszystko planować, no to stąd konieczne jest to wejście takie formalne po 14 dniach, czyli już to rozporządzenie oczywiście obowiązuje. No ale właśnie po to, żeby Państwu umożliwić nad tym pracę, żeby tutaj nie było wątpliwości. Natomiast nowi uczniowie szkół branżowych 1. stopnia, tutaj ramowe plany zakładają, że pozostaje bez zmian, tak jak z podstawami przedsiębiorczości, czyli 2 godziny biznesu i zarządzania w 1. klasie. Natomiast nowi uczniowie liceów i techników będą mieli do wyboru 2 godziny w 1. klasie lub 2 godziny w 2. klasie, albo po 1 godzinie w 1. i 2. klasie, oczywiście jeśli mówimy o zakresie podstawowym BIZ-u. I tutaj decydować będą Państwo dyrektorzy. No oczywiście plus dla chętnych uczniów 8 godzin z zakresu rozszerzonego. Układ tutaj jest dowolny, ja o tym jeszcze powiem, jak to można rozłożyć. No łącznie w związku z tym będzie 10 godzin w cyklu nauczania. Czyli jest to takie typowe, standardowe, tak jak w przypadku innych przedmiotów, większość przedmiotów tak ma. No niektóre oczywiście mają, tak jak geografia na przykład, czy biologia, tak 4 plus 6, łącznie 10. No tutaj, ponieważ jest 2 godziny w zakresie podstawowym, no to jest oczywiście plus 8, łącznie daje też 10 godzin w cyklu nauczania.
No i proszę Państwa, tutaj myślę, że to lepiej widać w postaci tej tabelki, jak wygląda przełożenie takie praktyczne i myślę, że wizualnie to lepiej widać właśnie w takiej tabeli tych zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki. Oczywiście dotyczy to liceum i technikum, bo tak jak powiedziałem, w szkole branżowej mamy po prostu 2 godziny w pierwszej klasie. To wynika z tego, że proszę Państwa, trzeba realizować później te przedmioty zawodowe i tutaj zdajemy sobie sprawę z pewnych mankamentów, tak, że w pierwszej klasie jeszcze są uczniowie dosyć młodzi, jeszcze niekoniecznie myślą o pracy, ale to rozwiązanie sprawdziło się bardzo dobrze w szkołach branżowych już od lat, więc trudno było tutaj inaczej do tego podchodzić. Natomiast w liceach i technikach nastąpiło pewne przesunięcie z 2. i 3. klasy na trochę niższe etapy, 1. lub 2. klasy albo 1. i 2., tak jak Państwo widzą w tych 3 wariantach. To jest pewna nowość. Państwo dyrektorzy są raczej przyzwyczajeni pewnie do tego, szczególnie tutaj w liceach, że dosyć sztywno są określone te godziny, które dotyczą kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, natomiast dowolność dotyczyła zakresu rozszerzonego. Tutaj jest wprowadzona dowolność pewna także w zakresie podstawowym. Proszę Państwa, wydaje się, że w 1. klasie 2 godziny, jest tutaj pewien problem, pewien mankament, że uczniowie są jeszcze zbyt młodzi. Ale to jest dobre chyba rozwiązanie dla tych, którzy wybierają rozszerzenie po 1. klasie. Tu musieliśmy też to wziąć pod uwagę, ponieważ były takie głosy, że co prawda w szkołach samorządowych generalnie przygotowuje się ofertę klas rozszerzonych, rekrutuje się do konkretnych klas, czyli już wiadomo, że będą mieli rozszerzenie, ale jest część szkół, głównie społecznych i prywatnych, która umożliwia wybranie nieco później rozszerzenia, po 1. klasie na przykład, i stąd mogą wtedy zrealizować zakres podstawowy, zorientować się, czy są tym zainteresowani i realizować to później. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest mniejszość pewnie, jeśli chodzi o wszystkie szkoły w Polsce. 2 godziny w 2. klasie. Tu jest pewien mankament, że to może być trochę już za późno. Oczywiście ma to swoje też plusy, ponieważ możemy tutaj zblokować te godziny przedsiębiorczości tak w tygodniu, co część nauczycieli to bardzo, bardzo lubi. Ale musimy mieć wtedy świadomość, że jeszcze musimy rozłożyć te 8 godzin zakresu rozszerzonego, w sumie 10 godzin od 2. do 4. klasy, co może być pewnym wyzwaniem w liceach. Stąd ten środkowy wariant po 1 godzinie w 1. i 2. klasie wydaje się taki najbardziej optymalny. I też taki dosyć intuicyjny i łatwy, bo do tej pory było w 2. i 3., więc to by było przesunięcie o 1 godzinę niżej. Proszę też pamiętać, tutaj Państwo dyrektorzy muszą zwrócić uwagę, że będą mieli pewną kumulację godzin, ponieważ starsze roczniki będą realizowały w 2. i 3. klasie. Więc tak łagodniej wprowadzając 1 godzinę w 1. klasie, wydaje się, że będzie Państwu łatwiej. Ale to jest oczywiście decyzja, tutaj nie jest nic narzucane. Rozporządzenie mówi wprost, że tutaj o tym decyduje dyrektor szkoły, więc muszą Państwo uwzględnić wady i zalety tych poszczególnych wariantów. W konkretnej szkole może to być zupełnie inaczej. Oczywiście musimy to już uwzględnić w szkolnym planie nauczania na najbliższy rok i oczywiście arkuszu organizacyjnym, gdzie Państwo już podają konkretnie, wiadomo, który nauczyciel czego będzie uczył i w ilu godzinach. Na te przydziały ta decyzja ma konkretny wpływ, tak? A wkrótce będą Państwo musieli te arkusze organizacyjne w kwietniu tak już przekazać ostatecznie, więc prace na pewno już nad tym się będą rozpoczynały lub nawet się rozpoczęły. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie godzin, czy tak jak to popularnie mówimy, siatki dla zakresu rozszerzonego, tutaj oczywiście tak jak w przypadku innych przedmiotów jest dowolnie. W podstawie programowej też nie ma zapisów, które by jakoś bardzo sztywnie narzucały, który dział jak powinien być realizowany. One są ułożone w miarę według takiej kolejności, która nam się wydawała taka najbardziej sensowna do realizacji, aczkolwiek tutaj oczywiście decyzja należy do szkoły. Jest zapis taki ogólny oczywiście, że musi się rozpocząć w 1., 2. lub 3. klasie. Ale proszę Państwa, w praktyce trudno organizację od 3. klasy. Stąd wydaje się, że ten zakres rozszerzony powinien zacząć się od 1., najpóźniej od 2. Proszę pamiętać, że mamy też do realizacji ten duży projekt biznesowy lub społeczny. Projekt roczny lub semestralny. To może stanowić duże wyzwanie. Trudno sobie wyobrazić
żeby uczniowie realizowali to tylko w 4. klasie. Wydaje się, że powinni zacząć w 3. albo w ogóle ten projekt realizować właśnie w 3. klasie. No muszą być do niego przygotowani. Jeśli byśmy zaczęli zakres rozszerzony w 3. klasie, no to oczywiście nie będą jeszcze mieli wiedzy i umiejętności zarządzania projektami chociażby, która jest potrzebna do realizacji tego projektu. Stąd wydaje się, że najlepiej rozłożyć tak na spokojnie na cały okres 4- lub 5-letni, no i też nie koncentrować jakoś tego biznesu i zarządzania tak bardzo mocno w 4. klasie, a taka byłaby groźba, gdybyśmy no, przesuwali to rozpoczęcie biznesu i zarządzania zdecydowanie później. I stąd, proszę Państwa, tutaj jest taka propozycja siatki godzin. To oczywiście rozporządzenie, jeszcze raz podkreślam, niczego tutaj nie narzuca. Ostateczna decyzja należy do dyrektora szkoły, ale wydaje się, że gdyby przyjąć, że najbardziej optymalnie jest po 1 godzinie z zakresu podstawowego w 1. i 2. klasie, to właśnie można by dodać tak na spokojnie po 1 godzinie zakresu rozszerzonego w 1. i 2., czyli łącznie byłoby po 2 godziny, a w 3. klasie, kiedy właśnie realizujemy ten projekt, kiedy potrzebujemy, bo te 20% czasu gdzieś musimy mieć, to właśnie w 3. 3 godziny i w 4. 3 godziny. Oczywiście w technikum na 1 godzinę moglibyśmy tutaj przesunąć do 5. klasy. To by spowodowało, że w 1. i w 2. klasie spokojnie moglibyśmy przygotować się do realizacji projektów. Ten dział zarządzania projektami to jest dział 2. w zakresie podstawowym i w związku z tym on byłby gdzieś tu realizowany w 1. klasie, także byliby już przygotowani do pracy tą metodą projektową i w ten sposób tutaj bez problemu mogliby w wyższych klasach już realizować najpierw jakieś mniejsze projekty, a później w 3. czy w 3. i 4. ten większy projekt biznesowy lub społeczny. Także myślę, że tutaj też Państwo nie mają wątpliwości, mając świadomość, że jednak przygotowanie do matury z przedmiotów obowiązkowych, tak języka polskiego, matematyki, stanowi pewne wyzwanie w 4. klasie, to myślę, że to niedobrze by było też, tutaj reakcja rodziców mogłaby być taka, że dlaczego aż tak zajmujecie czas właśnie projektem z biznesu i zarządzania akurat w 4. klasie. Stąd uważam, że można tak bardzo proporcjonalnie rozciągnąć to kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym po prostu na 4 lata i to jest chyba najbardziej optymalne. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli decydujemy się na rozpoczęcie od 1. klasy, to oznacza, że trzeba uwzględnić w szkolnych programach nauczania, arkusze organizacyjnym, które Państwo będą składać wkrótce organom prowadzącym w trakcie tych obecnie trwających przygotowań, oczywiście do nowego roku szkolnego. Ale to myślę Państwu dyrektorom, którzy tu są pewnie obecni w większości, nie trzeba tłumaczyć, to sprawa oczywista. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę też, że uruchamianie klas o określonym profilu oznacza też w wielu samorządach, w wielu organach prowadzących, że trzeba wcześniej zgłosić te propozycje. Ta liczba klas często, szczególnie w dużych samorządach, tak jest tutaj ustalana trochę wcześniej, więc ile jest tych klas w danej szkole, jakie są to klasy, to ta informacja często jest przekazywana wcześniej, stąd chcieliśmy z Państwem zrobić właśnie jak najszybciej to spotkanie, bo wiemy, że te prace właśnie i to przekazywanie informacji do organów prowadzących właśnie teraz się już odbywa. No i właśnie, proszę Państwa, to jedno z tych wyzwań, które dotyczy właśnie realizacji biznesu i zarządzania od 1 września, to jest kwestia oferty klas biznesowych. To jest najwyższy czas, tak, żeby zdecydować, czy uruchamiać, co warto uruchamiać. Myślę, proszę Państwa, że trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że te klasy rozszerzone z biznesu i zarządzania to może być element przewagi konkurencyjnej szkoły na rynku edukacyjnym. Zresztą jak Państwo spojrzą na ofertę wielu szkół, być może są nawet tutaj wśród uczestników webinaru takie osoby, które mają już klasy biznesowe w szkołach. Oczywiście one były związane z realizacją innych rozszerzeń, najczęściej to była gdzieś rozszerzona matematyka, język angielski, geografia,
czasem wiedza o społeczeństwie. Różnie się te klasy nazywały, bo też biznesowo-społeczne, czy ekonomiczno-społeczne, czy po prostu ekonomiczne. No one oczywiście nie zawierały rozszerzenia z podstaw przedsiębiorczości, bo był to przedmiot realizowany tylko w zakresie podstawowym. Natomiast no, teraz naturalne jest, że takie klasy pewnie się przekształcą w klasy biznesowe, których elementem będzie zakres rozszerzony z biznesu i zarządzania. Natomiast no, myślę, że tutaj warto, aby zainteresowały się także te inne szkoły. Myślę, że ta matura z biznesu i zarządzania może być dosyć popularna. Jest, myślę, kilka powodów. Po pierwsze taki, że no, mówimy tutaj o kształtowaniu tych szeroko rozumianych kompetencji przedsiębiorczych. Kompetencji nie tylko, które pozwalają w przyszłości uruchomić swój własny biznes, ale też takich, których się przydadzą w każdej pracy zawodowej, niekoniecznie na jakimś wysokim menedżerskim stanowisku, ale też w życiu prywatnym, w życiu społecznym, w organizowaniu czegoś na polu chociażby kulturalnym, niekoniecznie biznesowym. Także mówimy tutaj o kształtowaniu tej właśnie kompetencji kluczowej, jaką są kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, z takim mocnym akcentem praktycznym, z mocnym akcentem na właśnie prowadzenie projektów, zarządzanie tymi projektami, a tak jak już powiedziałem, wszystko przecież, co robimy wokół nas w zespole, w zasadzie jest pracą projektową, tylko nie zawsze ją tak nazywamy. Proszę Państwa, uczelnie ekonomiczne też no, od dawna czekały na taki właśnie przedmiot, który będzie przedmiotem ekonomicznym uwzględnianym na maturze i będą mogły wziąć pod uwagę przy rekrutacji właśnie wynik maturalny z takiego przedmiotu. To proszę Państwa już w 2006 roku chyba, jeśli pamiętam dobrze, to między innymi w tej inicjatywie ja też uczestniczyłem, wtedy pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się taki projekt właśnie rozszerzenia podstaw przedsiębiorczości i matury. I już wtedy, proszę Państwa, rektorzy uczelni ekonomicznych i rektorzy uczelni, które mają wydziały ekonomiczne, wydziały z zakresu zarządzania czy biznesu, różnie się to nazywa, deklarowali, że chętnie by taki przedmiot widzieli na maturze i że chętnie by wzięli pod uwagę przy rekrutacji właśnie wyniki z takiego przedmiotu. Tak samo mamy teraz w tych wstępnych konsultacji, tutaj, które przeprowadzili pomysłodawcy, mamy już tutaj deklarację właśnie o chęci uwzględnienia tego właśnie przedmiotu w warunkach rekrutacji. Oczywiście, proszę Państwa, nie należy się spodziewać, że w tym momencie będą jakieś decyzje rekrutacyjne dotyczące 2027 czy 2028 roku. Z reguły na uczelniach robimy to po prostu 2 lata przed. No, rzeczywistość tutaj zbyt dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe kierunki, no, taka uchwała rekrutacyjna musi mieć precyzyjnie już określone, jakie to będą kierunki, jakie specjalności i tak dalej. W związku z tym no, trudno się spodziewać, że było z takim wyprzedzeniem. Natomiast mamy tutaj jasne deklaracje, że będzie to uwzględniane. Zresztą, no, proszę Państwa, zobaczcie, jak mamy dużo kierunków właśnie biznesowych, z zakresu zarządzania, kierunków ekonomicznych, ale też takie, które są związane właśnie z biznesem i zarządzaniem. Chociażby na przykład turystyka, tak, która może się jakoś nie kojarzyć wszystkim z jakimś kierunkiem bardzo biznesowym, ale przecież sektor turystyczny w wielu jednostkach samorządowych, no to jest podstawa, tak, ich funkcjonowania, to jest podstawa biznesu, nie tylko na Podhalu, ale też w wielu miejscach, czy nad morzem, w wielu miejscach w Polsce. No proszę Państwa, myślę też, że warto te klasy uruchamiać, dlatego że jest to pewna jakaś nowość. Tym można zainteresować kandydatów. Oczywiście pewnie część szkół nie ma problemów z napływem kandydatów, ale są takie, które walczą o dobrych uczniów, chciałyby mieć jak najlepszych. To jest też takie pokazanie, że szkoła otwiera się na pewne nowości, że jest nowoczesna, że rozumie tą rolę kompetencji
kompetencji przedsiębiorczych, wiedzy ekonomicznej, ale też pewnych umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania we współczesnym świecie. Oczywiście, proszę Państwa, dla tych, którzy mają już te klasy biznesowe i tylko po prostu uwzględnią rozszerzenie biznesu i zarządzania, to nie jest pewnie jakiś problem, być może że nawet zgłosili już w ofercie wstępnej, już widziałem, że niektóre szkoły piszą już o wstępnej ofercie klas i też właśnie znalazłem szkołę, która już się chwali klasą biznesową, oczywiście jeszcze nie podając szczegółów, bo to dopiero się teraz dzieje, być może będzie konieczne zgłoszenie organom prowadzącym zgodnie z ustalonymi przez nie procedurami w najbliższych tygodniach, że chcemy taką klasę otwierać, ale to już Państwo najlepiej wiedzą. Oczywiście w przypadku decyzji o uruchomieniu trzeba też to uwzględnić w tych naszych działaniach promocyjnych, w ofercie edukacyjnej na najbliższy rok szkolny. Tu wiem, że też prace się już toczą. Co prawda z reguły te dni tak zwane otwarte organizujemy gdzieś tam w marcu, w kwietniu, tak najczęściej, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już pewne prezentacje, czasem nawet widzę filmy, jakieś ulotki, tak, to one już gdzieś pewnie zaczynają się tworzyć, stąd to ważne, żebyśmy te decyzje podjęli jak najszybciej, aby to właśnie spokojnie tutaj włączyć do tej oferty edukacyjnej szkoły na najbliższy rok szkolny. Proszę Państwa, jakie tutaj, myślę, propozycje są warte rozważenia, jeśli chodzi o to rozszerzenie w liceach? Bo oczywiście, proszę Państwa, same klasy biznesowe myślę, że są dobre i możemy je tak oczywiście nazywać tylko biznesowymi. Natomiast pytanie oczywiście, jakie rozszerzenia się pod tym kryją. Wiadomo, że w liceach mamy tutaj więcej niż jedno rozszerzenie. Dlatego myślę, że takie bardzo ciekawe mogłoby być połączenie klas biznesowo-geograficznych, czyli rozszerzenia z biznesu i zarządzania i z geografii na kierunki ogólnoekonomiczne, zarządzania, biznesowe, takie na przykład jak international business, bardzo, bardzo popularny teraz kierunek, czy międzynarodowe stosunki gospodarcze, czy stosunki międzynarodowe też, bo ten kierunek też się cieszy ciągle popularnością, czy jakieś innego typu europeistyki, ale logistyka na przykład, ale też kierunki geograficzne z zakresu gospodarki przestrzennej, turystyczne, gdzie właśnie te elementy ekonomiczne są dosyć ważne. Zobaczcie Państwo, że przecież większość uczelni ekonomicznych teraz, jeśli rekrutuje, to właśnie oprócz matematyki, angielskiego często tak, bierze właśnie pod uwagę geografię, tak, czy wiedzę o społeczeństwie jako kryterium rekrutacji. Stąd tutaj myślę, że to połączenie byłoby bardzo, bardzo dobre. Kierunki takie jak ekonometria, czy matematyka stosowana w biznesie, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji. Z kolei oprócz matematyki rozszerzonej, to tutaj też właśnie mile by była widziana matura z biznesu i zarządzania. Coraz częściej właśnie potrzebujemy specjalistów, którzy umieją zastosować właśnie tą wiedzę i umiejętności matematyczne w biznesie. I takich kierunków jest coraz więcej. One się oczywiście różnie nazywają w zależności od uczelni. Klasy biznesowo-informatyczne na kierunkach typu informatyka w biznesie, bo nawet znalazłem, że jedna z uczelni, może jest nawet ich więcej, proponuje właśnie taki kierunek. Informatyka i ekonometria. Zobaczcie Państwo, jak bardzo potrzebujemy informatyków w biznesie, w różnego typu przedsiębiorstwach, w związku z upowszechnieniem tego e-commerce'u, e-handlu, jak potrzebujemy chociażby specjalistów od cyberbezpieczeństwa w instytucjach finansowych, w bankach. Jest ogromne zapotrzebowanie, proszę Państwa, na tego typu specjalistów. Oni muszą rozumieć te sprawy zarządcze, sprawy biznesowe. Muszą mieć wiedzę także z finansów bardzo często, bo to nie chodzi tylko o projektowanie jakiejś aplikacji czy jakichś systemów bezpieczeństwa, tylko też trzeba rozumieć pewną logikę funkcjonowania tego biznesu, czy w tym wypadku sektora finansowego. No i wreszcie myślę, że ciekawe połączenie to biznesowo-prawnicze pod kątem kształcenia na kierunkach właśnie ekonomicznych, ale też na prawie właśnie specjalistów prawa gospodarczego, jeśli mamy mieć specjalistów od prawa gospodarczego. I klasy prawnicze też są już w szkołach, tak, one tam są różnie nazywane, oczywiście jako takiego prawa w szkole nie mamy, najczęściej oparte właśnie na wiedzy o społeczeństwie,
ale no popatrzmy, czy historii, popatrzmy właśnie pod tym kątem, że tutaj bardzo by się przydała ta wiedza z zakresu właśnie biznesu i zarządzania tym przyszłym prawnikom, szczególnie właśnie prawa gospodarczego. Oczywiście, proszę Państwa, to są tylko propozycje. Tutaj absolutnie jako ministerstwo oczywiście niczego nie narzucamy. Ja też to formułuję po prostu jako pewne moje przemyślenia i moje propozycje, z których Państwo chcą skorzystać, to oczywiście mogą, ale absolutnie nie muszą. Zdaję sobie sprawę, że pewnie inne biznesowe klasy według lokalnych możliwości uwarunkowań danej szkoły się pojawią. Być może Państwo je będą inaczej nazywać. Myślę, że ta nazwa biznesowa jest jednak dobra, ale może będą właśnie jakieś związane z zarządzaniem. Może bardziej Państwo wyeksponują tą drugą część nazwy przedmiotu biznes i zarządzanie. To już oczywiście Państwa decyzja w tym zakresie. No, proszę Państwa, oprócz liceów mamy jeszcze kwestię rozszerzeń biznesu i zarządzania w technikach. No, ktoś kiedyś nawet zadał mi pytanie, no, czy w ogóle będzie miejsce na rozszerzenie BIZ-u w technikach, bo przecież trudno zrezygnować z klasycznych rozszerzeń. Mamy matematykę, mamy angielski, mamy informatykę i tak dalej. Ale proszę Państwa, myślę, że trzeba by tutaj na koniec podkreślić, że to jest, myślę, też ciekawa oferta dla techników. Przede wszystkim myślę, że jest łatwość uzyskania dobrego wyniku ze względu na inne przedmioty zawodowe. Zobaczcie Państwo, nie tylko w zawodach typu technik ekonomista, ale też innych podobnych mamy przedmioty kształcenia tego ekonomicznego, zawodowego, więc te treści kształcenia są często zbieżne z problematyką matury z biznesu i zarządzania. Ci uczniowie często przegrywali w rekrutacji na prestiżowe uczelnie ekonomiczne, na prestiżowe kierunki z absolwentami liceów, ponieważ nie mieli tak świetnie zdanej matury z przedmiotu kształcenia ogólnego. Co nie dziwi, no bo przecież oni mają też przedmioty zawodowe, mają praktyki, nie jest łatwo poświęcić tak dużo czasu jak uczniowie liceum. Ale proszę Państwa, właśnie dlatego myślę, że dla nich jest duża szansa zdobycia dobrego wyniku w zakresie matury biznesu i zarządzania. I też, proszę Państwa, w wielu technikach będzie możliwość realizacji maturalnego projektu biznesowego, technicznego, na przykład jakiegoś aplikacji, prototypu urządzenia, czy jakiś sklepik szkolny. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy w technikum, gdzie kształcą techników agrobiznesu, czy mogą sklep ogrodniczy i to byłby fajny projekt, tak, uruchomić dla mieszkańców tej miejscowości. No i świetny pomysł, czy jakiś punkt usługowy, prawda? Zobaczcie Państwo, że absolwenci techników, w ogóle szkół zawodowych, tak bardzo często trafiają na rynek pracy, nie zawsze idą na studia bezpośrednio i często uruchamiają swoje małe biznesy. Stąd wydaje się, że to jest dla nich bardzo, bardzo duża szansa. Częściej niż uczniowie liceów trafiają po szkole bezpośrednio na rynek pracy. Dlatego, proszę Państwa, tutaj na to pytanie, czy to duża szansa głównie dla uczniów techników, myślę, że trzeba odpowiedzieć tak. Także chociaż na pozór się wydaje, że tutaj inne rozszerzenia są ważniejsze, to proszę Państwa, nie ma co ukrywać, że proszę Państwa, to jest duża szansa także dla uczniów techników. To tyle, proszę Państwa, bo już tutaj nasz czas, zdaje się, dobiega końca. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tutaj jeszcze Pan Antoni pewnie za chwilę powie, gdyby były jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to oczywiście tutaj ze strony ministerstwa będą przesyłane odpowiedzi. Najważniejsze, proszę Państwa, myślę, to jest to, aby właśnie podjąć pracę nad tymi klasami biznesowymi z rozszerzeniem zakresu biznesu i zarządzania, zaplanować te siatki godzin w konkretnej szkole, zastanowić się, ilu nauczycieli mamy do dyspozycji, którzy będą mogli to realizować od września i po prostu przystąpić do działań. Dziękuję bardzo za uwagę. Serdecznie dziękujemy profesorowi Tomaszowi Rachwałowi za to wystąpienie. Bardzo dziękujemy. Faktycznie jest tak, że docelowo dążymy do tego, żeby matura BIS była taką podstawą rekrutacji na uczelnie ekonomiczne. To już się teraz toczy ta kwestia w aktualnych gdzieś tam powiedzmy tygodniach czy dniach, więc będziemy tu Państwa o tym również informować. Wszelkie materiały, uprzedzając od razu pytania, które były dzisiaj pokazywane, prezentacje czy samo nagranie, będzie udostępnione na stronie gov.pl/BIS. Postaramy się również odpowiedzieć na wszystkie pytania, które padły Państwa na czacie, tak żeby je na naszej stronie publikować, tak żeby każdy miał do tego ogólnodostępny i transparentny dostęp. My tak nieustannie zachęcamy
Zachęcamy do odwiedzin tej strony gov.pl/biz, to jest taka macierzysta strona całego projektu. Znajdziemy tam informacje o przedmiocie, takie podstawowe jak dzisiaj prezentowane. Będziemy tam również mieli okazję zapoznać się z aktualnościami, które mają miejsce w danym tygodniu. Między innymi będą tam również informacje o następnych webinarach, które oczywiście będziemy ten cykl cały czas z Państwem pozostawać w kontakcie i kontynuować. Mamy tam zakładkę pytań i odpowiedzi, która agreguje te wszystkie pytania, które padły do tej pory. Ona cały czas się powiększa. Tutaj w takim eksperckim gronie pracujemy cały czas nad tym, żeby na te pytania Państwa odpowiadać. Jest tam również raport do pobrania z konsultacji, gdyby ktoś z Państwa był ciekawy, jak wygląda ich, powiedzmy, taka kwestia podstaw, założeń tego, skąd pewne rozwiązania u nas się pojawiły, tam śmiało można spokojnie takie rzeczy wyczytać. Zachęcamy bardzo serdecznie, żeby tą stronę po tym spotkaniu odwiedzić, zadać pytanie, tak żebyśmy mogli do Państwa jak najszybciej wrócić z odpowiedzią. Raz jeszcze dziękujemy naszemu ekspertowi i dziękuję przede wszystkim Państwu za dzisiejszą obecność. Już niedługo, mam nadzieję, słyszymy się na następnych spotkaniach. Będziemy taki cykl z Państwem oczywiście kontynuować. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.